Cześć, z tej strony Rafał ze strefy EMX. Dzisiaj będziemy programować w Altinsu EM5 Pro. Prawdopodobnie w innych modelach będzie bardzo podobnie. Czego będziemy potrzebować? To telefon z Androidem, żeby zainstalować aplikację Far Driver App. Jedna mała uwaga, ta aplikacja nie jest podpisana certyfikatem bezpieczeństwa przez Google Store, czy tam sklep Google'a, więc będziecie musieli przejść zabezpieczenia w telefonie, żeby ją zainstalować, ale o tym może później. Będziecie potrzebować jeszcze taki mały moduł Bluetooth na 4 piny, który możecie kupić na Allegro, AliExpressie, Elixie, gdzie go znajdziecie. Cena będzie różna, od 50 do nawet 150 zł, ale nawet taki za 5 dyszek powinien działać, żeby się połączyć z tym motorkiem. Będziemy potrzebowali kluczyk, żeby otworzyć, dostać się do konektora, więc dobra, ja tylko sprawdzę, który jest który. Zaczniemy od tego. Co musimy zrobić, to otworzyć siedzisko z boku, kiedy się już dostaniemy tutaj. To znajdziemy taką białą, luźną wtyczkę gdzieś w okolicach baterii. Zaraz sprawdzimy, jakie to są kolory. Ok, znalazłem wtyczkę, tam jest czerwony kabel, brązowo-zielony, niebiesko-brązowy i czarny. I teraz mamy tylko jedną pozycję, w której możemy ten moduł wpiąć, więc tutaj raczej stresu nie będzie. Tak jak jest to wycięcie, tak wpinamy ten moduł i to wystarczy. Teraz sobie go zamkniemy. Kluczyk z powrotem dajemy do stacyjki i włączamy zapłon. Na wyświetlaczu pojawi Wam się prawdopodobnie błąd E10 lub coś takiego. On się będzie pojawiał w momencie, kiedy będziemy mieli połączenie z aplikacją, więc tym się nie przejmujcie. Jak skończymy programować, to moduł demontujemy i wtedy możemy jeździć. Ok, odpalamy naszą aplikację Far Driver. Pamiętajmy, aby odpalić naszego Bluetootha. Wtedy się połączymy, klikając na prawy dolny róg COM. I kiedy nie będzie naszego modułu tutaj widocznego, klikamy scan i wtedy pojawi nam się ten moduł i się połączymy. Password OK, connected, wszystko jest. Wchodzimy teraz w graph. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to jest Auto Learn. Na czym polega Auto Learn? Silnik sobie i kontroler znajdzie najlepsze możliwe ustawienia dla tego połączenia kontrolera i silnika w zależności od baterii, więc jakby to w fabryce powinno zostać zrobione, natomiast jeżeli chcemy być pewni, że to jest zrobione, no to sobie to zrobimy. Dla przykładu wejdziemy w parametry i tutaj jak wejdziemy sobie Open Pro NBLE, no to wtedy będziemy widzieć dokładne informacje na temat tego kontrolera i motorku. I tutaj mamy takie różne ustawienia, o których zaraz będę mówił. Nie będę opowiadał o wszystkich, bo to nie wszystko jest istotne. Natomiast tutaj gdzieś mamy informacje na temat naszego silnika. Tutaj mamy Throttle Deceleration Step 64 oraz Throttle Acceleration Step 224. To się może zmienić po AutoLearnie, więc zobaczymy sobie, jak ten AutoLearn wyjdzie. Wracamy do Simple Mode, wchodzimy w graph, naciskamy AutoLearn. I teraz jak naciśniemy AutoLearn, to będziemy musieli, tu są sygnały dźwiękowe, musimy przechylić motor tak, aby tylne koło było w powietrzu. I kiedy tylne koło będzie w powietrzu, o tak, dodajemy gazu, ale postarajmy się tak, żeby on nigdzie nie odjechał. I on sobie sprawdzi najbardziej optymalne ustawienia i w większy tryb, szybszy, to znaczy ok, i to wszystko. I w aplikacji powinniśmy wyjść z AutoLearna i właśnie to się stało. Jesteśmy gotowi. Bardzo dobrze. Wchodzimy w parametry z powrotem. Tutaj tak naprawdę nie musimy sobie nic zmieniać, bo to są bardzo podstawowe informacje. Natomiast kiedy wejdziemy sobie w ten Advanced Mode, zaawansowany mode, no to tutaj ten AutoLearn już nam pomógł troszeczkę tutaj to wszystko ustawić. Szczególnie Ratios in Speed, gdzie mamy LD900, LQ329 i FAIF513. Dokładnie Wam nie powiem, co to są za skróty, bo sprawdzałem to wcześniej, natomiast my tego nie ruszamy, to było wszystko w AutoLearnie, więcej nie potrzebujemy. I teraz co będziemy zmieniać, to parametry maksymalne, czyli Rated Power 2000 zmienimy sobie na przykład na 5000, Throttle Response, właściwie to już mogę Wam to zmienić, Rated Power, tutaj klikamy i zmieniamy na 5000. Dalej mamy Throttle Response Sport. Zmieniamy sobie na Zero Line.
Throttle response line to znaczy, że za każdym razem jak przekręcimy gaz, to będziemy wiedzieć, ile tego gazu dostaje ten motor, ile mocy przejdzie na silnik, na koło. Kiedy mamy Throttle Response Sport lub Eco, no to wtedy mamy na przykład tak, że z początku mamy więcej mocy z manetki gazu lub mniej, a w zależności od tego, jak mocno przekręcimy, to będzie więcej lub mniej, a nam bardziej zależy na tym liniowym, więc klikamy Zero Line. I wtedy za każdym razem, jak dodamy gazu, to ten gaz jest przewidywalny, więc za każdym razem będziemy wiedzieć, co się stanie. To jest bardzo ważne. Weak Character Zero Fast to zamieniamy, to jest dobrze. Throttle Acceleration Step 224 to jest zasięg od 0 do 255. Im wyższy ten parametr 255, to będzie szybsza reakcja na gaz. 224 jest, powiedzmy sobie, standardowym ustawieniem. Nie musimy tego zmieniać, jeżeli chcemy, to możemy. I Throttle Deceleration Step to jest, jak szybko motor przestaje podawać prąd na kontroler, przestaje podawać prąd na silnik, kiedy puścimy gaz. I 64 to jest dosyć niska wartość, więc jak odpuścimy gaz, to ten silnik jeszcze będzie podawał troszeczkę tego gazu i to jest takie nudne trochę, więc zmienimy to na 220 i dzięki temu jak tylko puścimy gaz, to momentalnie odcina prąd od silnika. Throttle Low i Throttle High to w zależności od tego, jak mamy ustawioną manetkę, możemy zmienić martwe punkty, kiedy na przykład zanim dodamy gazu i kiedy przestajemy dodawać gaz. To jest bardzo istotne dla osób, które jeżdżą w terenie i które na przykład skaczą na motorze, bo w zależności od tego, jeżeli chcemy mieć pełen zakres, czyli od już milimetra, kiedy naciśniemy, już dodajemy gazu i do samego ostatniego milimetra, kiedy trzymamy, dodajemy gazu, możemy to zmienić, bo na wertepach na przykład ta ręka może nam troszeczkę skakać i wtedy możemy na przykład dodawać tego gazu albo odpuszczać go. I kiedy zmienimy sobie te martwe punkty, że one są większe na początku i na końcu, to mamy mniejszy zakres ruchu tej manetki, ale dzięki temu, kiedy jedziemy, nie ma takiej sytuacji, że po prostu dodajemy za szybko tego gazu albo odpuszczamy za szybko tego gazu. Ciężko to wyjaśnić, ale jeżeli macie z tym problem, no to wtedy warto sobie to sprawdzić i pobawić się tymi ustawieniami, zmienić te napięcia z 1.1 i 3.7 na jakieś inne. Dobrze, i teraz najważniejsza rzecz. Ratios in speed, czyli zmieniamy sobie też limit speed z 4400 na przykład na 10 000. Prawdopodobnie ten silnik nawet tyle nie wykręci, ale to nie jest istotne. I teraz musimy zmienić cały zakres obrotów na 100%, czyli tutaj mamy ile dostaje prądu, ile dostaje mocy ten silnik w całym zakresie obrotów, więc klikamy każdy możliwy, tutaj 100% musimy wybrać, każdy możliwy zasięg prędkości obrotowej silnika i klikamy 100. I wszędzie wybieramy sobie 100. I tak naprawdę teraz mamy ustawienia tak, że motor będzie jechał tak szybko i tak mocno, jak tylko ile fabryka dała. I zawsze, kiedy mamy ten 100%, no to będziemy przewidywać, co się wydarzy z motorem, kiedy dodamy gazu w zależności od prędkości, na przykład przechylenia motocykla. Z tym, że na pewno musicie mieć na uwadze to, że to jest elektryczny motocykl, więc im mniej baterii mamy naładowania, no to napięcie spada, więc wtedy motor będzie słabszy. To jest dosyć logiczne, tak jest w każdym elektrycznym pojeździe, więc tego się możecie spodziewać, bo na przykład w spalinowych mamy tak, że nawet jeżeli mamy ostatnie pół litra benzyny, no to i tak mamy 100% mocy, no bo benzyna, to paliwo. Dobrze, dalej mamy ratios in gear, więc tutaj mamy low speed, to jest program pierwszy i mid speed to jest program drugi, a my zmieniliśmy w programie trzecim tak naprawdę to wszystko. Więc w zależności od tego, jak tam potrzebujecie, czy jeżeli ten pierwszy program jest za słaby, no to możecie go zmienić, albo jeżeli program drugi jest za mocny, to możecie go oczywiście troszeczkę zwolnić. Energy Regenerate. Tutaj trochę się bawiłem z tą siłą regeneracji i jeszcze do tego nie doszedłem, czy to da się w ogóle ustawić, czy nie. No bo niestety jeszcze do tego nie doszedłem. Próbowałem, myślę, że to jest kwestia tego free throttle ustawienia i brake voltage, żeby zobaczyć, jak to będzie działało, żeby to faktycznie była ta regeneracja podczas jazdy, bo na przykład jeżeli jeździmy na tylnym kole, no to na pewno fajnie by było mieć tą regenerację, no bo za każdym razem odpuścimy gaz, to będziemy troszeczkę hamowani, chociaż z drugiej strony jak odpuszczamy gaz, to często jest tak, że po prostu motor opada zamiast hamulca. No ale to już kwestia indywidualna.
Tych funkcji, co dalej mamy, no nie będziemy ruszać, bo to nie jest raczej potrzebne. No i tak naprawdę to wszystko. Możemy też tutaj w Protect, możemy też, nie w Protect, dalej. PID tego produktu też nie zmieniamy chyba, bo gdzieś możemy zmienić oczywiście napięcie, jeżeli chodzi o, dobra, to jest u góry, to będzie tutaj w parametrach. I tutaj mamy rated voltage, jak zmienimy sobie, no to możemy to zmienić na 72 na przykład. No i tutaj też max line current na jakimś wyższy, aczkolwiek tego max line current nie polecam zmieniać, bo to jest naprawdę dużo, 80 amperów. Możemy sobie usmażyć kontroler, możemy sobie usmażyć silnik, więc lepiej tego nie zmieniać. Jeżeli potrzebujecie więcej mocy, no to może lepiej jest kupić coś większego, coś mocniejszego, ale same te ustawienia, które teraz zrobiliśmy, pozwolą Wam na to, żeby wyciągnąć z tego motoru wszystko, co fabryka dała. Na koniec klikamy Save i zapisujemy to. Możemy później wyłączyć stacyjkę, wyciągnąć ten moduł i tak naprawdę to wszystko, co zrobiliśmy. Ja tutaj tego zapisywać teraz nie będę, bo tutaj ten motor ma być seryjny. Ten motor znowu jest cały przeprogramowany. I jeździ się nim, powiem Wam szczerze, dużo lepiej. Jest bardziej przewidywalny, wstaje ładnie na koło. Jeżeli chodzi o porównanie, na przykład jak się jeździ na tym, a na tym, to jest praktycznie niemożliwe, żeby to pokazać czy porównać, bo no okej, mamy tutaj troszeczkę wyższą prędkość, 10 km na godzinę, może szybciej jedzie. Też się lepiej zbiera, na koło lepiej idzie, ale bardziej to jest odczuwalne. A to ciężko wytłumaczyć i ciężko pokazać, więc musicie mi uwierzyć na słowo, że jeżeli uważacie, że Wasz motor jest leniwy, jeżeli Wasz motor nie chce się podnieść na przykład na to tylnie koło, albo prędkość jest maksymalna za słaba, no to musicie go przeprogramować w ten sposób i wtedy od razu odczujecie różnicę. To będzie jak ręką odjął, od razu będzie coś innego, jakby ktoś Wam dołożył jeszcze, nie wiem, z 20-30% mocy. Pamiętajcie też, bo padały pytania, czy jeżeli przeprogramujemy te motocykle, czy bateria będzie krócej trzymać, czy będzie mniejszy zasięg. To jest dosyć prosta i logiczna sytuacja. Jeżeli Waszym samochodem jeździcie w sposób sportowy, macie gaz wciśnięty do samego końca, no to auto dużo pali. Jeżeli macie eco-driving i jeździcie sobie ostrożnie, spokojnie, bez jakiegoś gwałtownego hamowania i przyspieszania, to auto pali automatycznie mniej. Tak samo jest tutaj. Jeżeli zwiększymy mu moc, to nie znaczy, że on będzie więcej zużywał prądu do momentu, kiedy nie zmienimy naszego stylu jazdy. Więc jeżeli my będziemy cały czas na programie trzecim jeździć, na trybie trzecim, odkręcać tę manetkę do końca cały czas, wjeżdżać pod ostre góry, hamować, przyspieszać, to automatycznie ten zasięg będzie mniejszy. A jeżeli sobie tylko jeździcie na przykład na programie drugim i otwieracie tą manetkę bardzo powoli, ostrożnie i jeździcie sobie po płaskim asfalcie na przykład albo jakiejś drodze gruntowej, no to ten zasięg będzie automatycznie większy. Jeżeli chodzi o takie przyziemne, prawdziwe porównanie, no to tak, będzie więcej zużywał prądu, bo dajemy mu taką możliwość. My odblokowujemy ograniczenia, które tam są, więc ta sama osoba, która jeździ w ten sam sposób, odkręci manetkę do końca, no to tym pojedziemy szybciej i przyspieszymy szybciej. Przez to zużyjemy więcej prądu. No ale jedziemy szybciej, przyspieszamy szybciej. Wszystko w temacie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Mam nadzieję, że był przydatny. I oczywiście zapraszam na naszego Discorda. Link znajdziecie w opisie. Zapraszam do rozmów na temat tuningu, na temat jeżdżenia, kupna, wszystkiego tak naprawdę. I oczywiście do subskrypcji kanału i polajkowania tego filmu, jeżeli Wam się podoba. Ja już dziękuję za uwagę. Zapraszam też do komentarzy, jeżeli macie jakieś pytania. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!